Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Sony Ericssona V640i. Tutaj oczywiście ściągamy tę klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest tutaj w urządzeniu. Teraz zabieramy się do tknięcia naszych śrubeczek. Tu jest jedna, druga. Tu będzie trzecia, więc sobie ją tutaj odsłońmy. Tu jest trzecia. To jest dość rzadki telefonik, więc chyba mało kto będzie go tutaj wyszukiwał, ale sobie ogarniemy ten model również. Zobaczymy, co tutaj posiada w środku. Tu sobie odsłaniamy i jedziemy, ale to jest ciężko go rozsunąć. Bardzo ciężko, aż paluszek boli. Tutaj uważajcie, by nie uszkodzić sobie paluszka, bo obudowę raczej nie uszkodzicie. Tu zobaczmy, jest nasza tylna obudowa tego telefoniku. Tu u samej góry widzimy, mamy dwie śrubeczki, więc sobie je odkręcimy. Tutaj pozostałe dwie, więc całościowo jest 5. Sobie odkładamy za koleją gęsiego. Tu jeszcze Wam nie powiedziałem, jako używam tutaj Torxa, jakiego. Torx T6H, ten standardowy dla większości tutaj naszych telefonów klasycznych. Podwadzamy tutaj cały nasz przód z jednej strony i to samo robimy z drugiej strony. Tutaj wyciągamy górę, no i tutaj zobaczmy, mamy już nakładkę klawiaturki i tutaj cały nasz przód tego telefoniku. Tutaj, żeby wyciągnąć nasze wszystkie podzespoły, wszystkie elementy połączone wraz z płytą główną, tutaj są dwie blokady na samym dole. Tu jest jedna, tu jest druga, więc sobie je musimy tutaj podwadzić. Jedna, druga. Wyciągamy to wszystko. Tutaj spójrzmy, jeśli chodzi o korpus, jest tylko wibracja. I tutaj mamy wszystkie elementy, które będziemy teraz tutaj rozkładali z płyty głównej. Tutaj odłączamy naszą klawiaturkę numeryczną funkcyjną. Tu jest bardzo podobna jak w K530, w K550, coś w tym rodzaju. Tu jest blokada pierwsza. I tu jest blokada druga. Trzecia. I czwarta. Tak jest. Tu mamy przylepiony nasz klawisz boczny. Tu delikatnie odklejamy. Jest. I tutaj nasz wyświetlacz. Tutaj prawdopodobnie jest ten sam wyświetlacz w K530. Myślę, że się nawet nie mylę, że tak może być. Tutaj podwadzamy, sprawdzamy i wyciągamy nasz wyświetlacz, odłączamy go od płyty i tutaj między, widzicie, są takie fajne wypustki z wszystkich stron. Podwadzamy i wyciągamy nasz wyświetlacz w tym telefoniku. Co tutaj jeszcze możemy wymontować? Pewnie nasz cały tutaj zasięg. Tu widzicie blokadę. A tam się tutaj łamała, tu druga. Jest. Nasz cały zasięg wraz z głośniczkiem głównym. Faz podładowania tutaj łatwo wymienny, wysuwamy sobie.
I reszta tutaj wszystkich innych elementów, które są na płycie głównej, są niestety spojone wraz z płytą. Tutaj gniazdo, karty pamięci, SIM, mikrofonik. Wydaje mi się, że ten mikrofonik też jest tutaj podatny jak w K530 na szybkie uszkadzanie, bo jest tutaj akurat w ogóle nie chroniony przez nic. Aparacik, który jest wymienny tutaj po wyciąganiu jego, ale ostrożnie oczywiście to musimy zrobić. Bateria, złącze. Tak to wygląda. Tu sobie jeszcze możemy wymontować tą całą rampkę naokoło. Żeby to zrobić, to musimy tutaj podwadzić nasze blokady. Jest ich naprawdę sporo. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc sobie je tutaj spróbujemy wyciągnąć, ale tak, by tutaj nie uszkodzić nic. Tutaj zrobić to dość ciężko, wiecie. Tu jeden już jest. Tu jest jeden gotowy. Tutaj kolejny. Drugi już raczej jest. Tutaj uważajcie, by nic nie uszkodzić na płycie głównej. I jest to podobna tutaj zasada. Podobne wszystko praktycznie jak tak mówiłem w Soniaczku K530. Jest. Puściło. Idziemy sobie na dół. Jest. I jeszcze chyba po drugiej stronie nam nie puściło, ale już musi puścić. OK. Tutaj zobaczmy, mamy już płytę główną czystą, bez żadnych elementów, które możemy już tutaj prawidłowo sobie swobodnie wyciągać. Wszystko już jest tutaj spojone wraz z płytą główną, więc jest wymienne, ale w utrudniony sposób. I jeszcze nasz głośniczek tutaj od rozmów w tym miejscu się znajduje, więc też możemy go wymienić w prosty sposób. My to sobie zakładamy z powrotem w odwrotnej kolejności. Zakładamy naszą rameczkę na swoje miejsce. Tutaj nam coś blokuje teraz. U samej góry nam coś nie pasuje. Aha, głośniczek nam wyleciał. O, jest. Więc wszystko już jest tak, jak być powinno. Tu sobie sprawdzałem wszystkie te blokady. Jeśli są wszystkie, to jest fajnie. Zakładamy nasz tutaj fastport ładowania. Tutaj raczej go nie pomylimy, bo gdybyśmy na przykład z drugiej strony go założyli, to nie ma takiej możliwości. Musi być tylko z jednej strony. Jest. Mocujemy nasz tutaj wyświetlacz na swoim miejscu. Tutaj najlepiej zrobić tak. Sobie zobaczmy. Rozciągamy naszą taśmę. Zakładamy na płycie głównej i teraz dopiero możemy już śmiało tutaj wkładać, by nam tutaj później po prostu nie było żadnego problemu w tym wkładaniem. No może taka nie bardzo problemowa sprawa z tą taśmą, ale lepiej mieć tutaj szybko, sprawnie wszystko zrobione. Zawsze jakieś fajniejsze rozwiązanie jest przy demontażach i montażach tutaj telefoników. Mamy już to zrobione, więc teraz sobie idziemy z kolejnym elementem. Tym razem będzie to klawisze. Tutaj sobie celujemy, przyklejamy. I tutaj moglibyśmy, tu jeszcze zakładamy naszą tasiemkę. Tutaj moglibyśmy te nasze blokady bardziej wzmocnić do wewnątrz, wyginając je z powrotem. Tak wiem, co wam tutaj polecam to zrobić. Jest. A co tu jeszcze? Jeszcze nasz tutaj zasięg wraz
zasięg wraz z głośnikiem. Tu jest zamocowany fajnie. Więc tutaj wszystko już mamy. To teraz sobie zakładamy z powrotem w nasz korpusik na swoje tutaj miejsce. Tutaj mocujemy z wszystkich stron. Przecieramy nasz tutaj wyświetlacz z tego brudu, z odcisków palców i innych zanieczyszczeń. Jeśli też mamy wszystko załatwione, to nie ma w ogóle żadnego brudu raczej, to przykładamy naszą przednią obudowę wraz z nakładką klawiaturki. I tutaj mocujemy to wszystko z wszystkich stron. O, tutaj bardzo mocno te zaczaski nam tutaj trzymają. Jest. Tutaj sprawdzamy sobie klawisze boczne. Ściszenia, pogłaszania aparaciku, jak wszystko nam idealnie przylega. To teraz możemy sobie śmiało przykleić nasze śrubeczki, jedną, drugą, trzecią i czwartą. Ok, zakładamy z powrotem naszą zasłonkę górną. Tu też bardzo mocno ona tutaj trzyma na naszych zaczaskach z wszystkich stron. Nasza tutaj śrubeczka i nasza zaślepka, która tutaj osłania nasz tutaj aparacik i naszą tutaj śrubeczkę. Są takie dwie małe, jedna i druga, takie szpikulce, które nachodzą tutaj w to miejsce. O, tutaj sobie musicie natrafić. No i chyba jest, trafiłem sobie. I to wszystko, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż i montaż tego soniaczka V640. Jak widzicie, jest to dość prosty telefonik, podobny, bardzo podobny demontażem tutaj tymi babeczkami, wszystkimi elementami do Sony Ericssona K530. I myślę, że spokojnie sobie poradzicie tutaj w domowym zaciszu taki telefonik rozebrać. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy i mój kanał. Cześć!